Ach, słuchajcie, rzeźki, dzisiaj jest dzień, poranek. Jedziemy, słuchajcie, po jajka do sklepu, bo okazało się, że nie mam jajek i będziemy robić wiralowe śniadanie. Taki plan na dziś. Wszystko mam, tylko nie mam jajek. Także dzień zaczynamy od zakupów. W moim sklepiku podoba mi się to, że jest naprawdę w tygodniu dużo promocji. Nie dość, że zobaczcie, jest tak przeceniona towar, to oprócz tego są jeszcze takie promocje, tak jak na przykład tu. Kończy się termin, minus 50%. Ja akurat sobie wzięłam serek Philadelphia. Kupiłam tak, sałatę, 2 takie bajtle, boróweczki, cukinia, mleczko kokosowe i czekolada. Będę też robiła taki deser wiralowy. No jajka, 2 ogórki, nektarynka, w promocji serek i mięsko. A, jeszcze taką wędlinę. I jeszcze wzięłam sobie 2 przepisy, bo w moim sklepie są takie właśnie karteczki i robię sobie taką książkę kucharską. Do tego wiralowego przepisu potrzebuję serek wiejski i jajko. Serek wiejski i to wszystko trzeba zblendować. Pieca na 20 minut, 200 stopni. Wyszło, chyba za bardzo przypaliłam, takie cieniutkie. No dobra, składamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzeczy, które mi się podobają, żyjąc tutaj w Niemczech. Stwierdziłam, że to będzie ciekawe podzielić się takimi spostrzeżeniami, bo jestem ciekawa, jakie będę miała zdanie za rok. Więc tak, myślę, że to będzie fajne. Pamiętajmy, że ja mieszkam tu 8 miesięcy, nie znam języka, nie mam żadnych niemieckich znajomych. Jedyni moi znajomi to właśnie ludzie z kursu. Tak. Co jeszcze? Nie pracuję. Więc można powiedzieć, że to są takie spostrzeżenia osoby trochę takiej wyobcowanej. No bo co ja robię?
no wiadomo, jakieś zakupy, bo muszę zrobić zakupy. Chodzę na kurs języka i póki co to wszystko. Ale chciałam się podzielić właśnie takimi moimi pierwszymi spostrzeżeniami na plus. Jako taka właśnie pamiątka, ciekawostka i sama jestem ciekawa, co będę miała do powiedzenia za rok. Czyli co? Zaczynamy. No kochani, plusik jest taki, że tu bardzo dbają o środowisko. Można to zobaczyć gołym okiem. Nie mówię już o segregacji śmieci, ale takie, wiecie, miejsca publiczne, parki, ulice, są ławki, trawka jest na takim, na przykład, zaraz Wam pokażę, na placu, w takim parku wielkim, przyzamkowym, cała trawa jest skoszona. No, że naprawdę to jest wszystko tak jakby spod linijki. Oczywiście to wszystko jest dla ludzi, żeby cieszyli się z tych pięknych okoliczności przyrody, ale ludzie też mają właśnie tą dużą świadomość, jak coś ze sobą przyniosą, no to również ze sobą zabierają, nie pozostawiają po sobie żadnych śmieci. To jest duży plus w moim mniemaniu, bo naprawdę to wszystko uroczo wygląda, i uliczki, i parki, i to wszystko nabiera jakiegoś takiego innego wymiaru, że to jest tak naprawdę schludnie i czysto. Nawet przy samych domach, czy blokach, czy domach widać ten taki porządeczek. Dbają tu o środowisko. Tak, czyli jak tu człowiek wjeżdża, od razu wie, że jest w Niemczech, bo wszystko jest jak spod igły. Kolejna rzecz, kolejny plusik. Bardzo go doceniłam w momencie, kiedy musiałam zacząć jeździć na rowerze. No bo jak wiecie, moje kolano jest, coś się tam zadziało i nie mogę chodzić, więc poruszam się rowerem. I kolejna rzecz, która no, budzi mój zachwyt, to są ścieżki rowerowe. Tych ścieżek rowerowych jest bardzo dużo. Z wielką przyjemnością można jeździć tymi trasami. Zresztą tu jest taka, zauważam, kultura, że wiedzą, że tu jest dużo rowerów i kierowcy i ludzie są bardzo tolerancyjni dla rowerzystów i elegancko sobie ustępują kierowcy i rowerzyści. Widać, że jest między nimi synchron i no, elegancko podczas jazdy współpracują ze sobą, ale te drogi rowerowe, ścieżki rowerowe są genialne. Jest ich bardzo dużo. Przez całe miasto mogę się przedostać ścieżkami rowerowymi, także plusiczek bardzo duży. Słoneczko mi pięknie tu przyświeca, a mi się jakoś zimno zrobiło, jakoś tak spać mi się zachciało, dlatego chyba sobie zrobię kawę. Oj, widzę, że powinnam kwiatka podlać, bo coś taki zdechnięty się zrobił. Muszę zrobić niemiecki i jestem przymulona. Trochę mi się nie chce, ale muszę. Może nie muszę, ale chcę. Robimy kawę i uczymy się Niemca. Już idziemy robić tą kawkę, ale jeszcze sama siebie zainspirowałam do tej wypowiedzi, ponieważ spojrzałam na siebie, a ja okutana, słuchajcie, w tym szalu, w jeansach, pokazuję się Wam w takim no, stylówce mocno domowej, że tak powiem. I chciałam Wam powiedzieć, że tu w Niemczech wygląd nie ma najmniejszego znaczenia. Tu każdy do każdego podchodzi z wielkim szacunkiem i nieważne jak Ty wyglądasz. Czy Ty masz, nie wiem, kolczyki, czy Ty masz 150 lat i masz zielone włosy, czy Ty masz 20 lat i jesteś cała w tatuażach, czy Ty chodzisz w stroju klauna, czy jesteś mężczyzną i chodzisz w obcasach i w spódnicy. Oni mają na to wywalone. Oni mają z tym wielki luz. Bardzo mi się to podoba, bardzo. My powinniśmy się tego uczyć. Dla mnie słowa takie jak nie osądzaj książki po okładce, czy nie szata zdobi człowieka, ma olbrzymie tutaj znaczenie. Tu to czuć w 100%.
No my Polacy mamy jakąś taką, ja nie wiem dlaczego my tak mamy, ja tego nie rozumiem, przecież my jesteśmy takim zajebistym narodem, więc dlaczego my w taki łatwy sposób osądzamy drugiego człowieka przez pryzmat tego, jak on wygląda? No to jest właśnie niesprawiedliwe, że u nas nie można się wyrażać właśnie poprzez stylizację, poprzez makijaż, poprzez, nie wiem, fryzury czy styl bycia, bo wszystko, co jest inne, to u nas jest zaraz jakby hejtowane. No strasznie to akurat tego w naszym narodzie nie lubię, no ale słuchajcie, nie cukrujmy, nie koloryzujmy. Taka jest prawda. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jesteśmy pod tym względem nietolerancyjnym narodem. Nie mówię tu o młodych ludziach, bo młodzi ludzie mają bardzo dużo empatii i tego im bardzo zazdroszczę i tego się od nich uczę, ale już starsze osoby, no to czasami naprawdę to jest okropne. Na przykład wam powiem takie coś bardzo przykrego. Moja dobra znajoma, moja dobra koleżanka jest, słuchajcie, przepiękną kobietą, zdolną kobietą, spełniająca swoje marzenie, ambitna, po prostu tyle rzeczy robi. Jest bardzo empatyczna, jest bardzo wrażliwa, jest subtelna i ma dużo tatuaży, bo kocha tatuaże i w ten sposób się wyraża. Czy wy sobie wyobrażacie, że ludzie nie mają granic w tym, jak ją hejtują? I to zauważyłam różne pokolenia. Naprawdę. No jest mi tak przykro, że no przecież my jesteśmy fajnym narodem, a to po prostu nas na samo dno i bąbelki gdzieś tam w tym, wiecie, obszarze tolerancji spuszcza nas w kiblu z wodą po prostu. No, a tu, no mi jest przykro właśnie, mi jest przykro, że ktoś właśnie osądza drugiego człowieka poprzez wygląd. W ogóle kultura wymaga, że nie można po prostu oceniać wyglądu drugiego człowieka. To są rzeczy, których się nie mówi. A u nas to po prostu heja, to jest, nie wiem, jak to się mówi, woda na młyn? Nieważne. Nie. Pozytywna energia. Skupiajmy się właśnie na tych dobrych rzeczach. Przyjmujmy od naszych sąsiadów, słuchajcie, te dobre cechy. Nie szatać zdobi człowieka. To mi się tutaj podoba. Szacuneczek do drugiego człowieka bez względu, jak wyglądasz. Amen. Idziemy robić kawę, bo nas noc zastanie. Guten Tag, Herr. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Richard Julu. Ach ja, guten Tag, Herr Julu. Ich bin Helga Weber. Guten Tag, Frau Weber. Das ist Herr Julu. Guten Tag, Herr Julu. Ich bin Magdalena Deiser. Guten Tag, Frau Deiser. Freut mich. Herzlich willkommen im Parkklinikum. Meine Wörter im Kurs. Ansehen. Sehen Sie die Fotos an. Hören an. Ich habe Kopfschmerzen. Oh, so trudno. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Mir ist zu warm. Mir ist zu warm. Meine Waschmaschine ist kaputt. Meine Waschmaschine ist kaputt. 6, 7, 8, 9, 10. Kolejnym, słuchajcie, plusem wielkim, jakie nie zauważyłam, no taki jest fakt, to jest, słuchajcie, zmiana, jaka zaszła, ponieważ całe życie mieszkałam w Szczecinie. Tam się urodziłam, tam się wychowałam i całe swoje życie mieszkałam w Szczecinie. Wszystko miałam obcykane. Wiecie, o co chodzi. I nagle wychodzisz i nagle się w wieku 50 lat przeprowadzasz się do Niemiec i tu wszystko jest nowe.
język, ludzie, miasto, mieszkanie, wszystko totalnie jest inne. Wychodzisz, no po prostu na potęgę wychodzisz z tej swojej strefy komfortu. Tu wszystko dla mnie jest nowe. Miasteczko, uliczki, język, ludzie, po prostu wszystko. I wielkim plusem jest to, że zmiany są trudne. Nie powiem, zmiany są trudne, ale zmiany powodują, że człowiek się rozwija i uważam, że to jest bardzo duży plus. To jest olbrzymi plus. Ludzie, ja mam 50 lat i wywróciłam swoje życie do góry nogami, oczywiście na własne życzenie. I kiedy już opadł ten taki, wiecie, kurz strachu, tej niepewności, tego wszystkiego, to widzę, że ta zmiana miała sens, ponieważ uruchamiam w tej swojej czaszce totalnie inne, wiecie, części. No rozwój sprawia, że czuję się świetnie, że czuję się młodo, czuję się, że właśnie robię coś fajnego dla siebie, ucząc się nowych rzeczy, poznając nowe miasto, nowych ludzi, choćby nawet na tym kursie. Uważam to za bardzo dużą wartość i chyba największy plus, bo widzę, jaka wielka przemiana dzieje się we mnie. Zmiany są trudne, ale zmiany są koniecznie do tego, żeby się rozwijać. Więc słuchajcie, nie bójcie się zmian. Jedyna, jak to nazwać? Jedyne, co się musi zadziać w naszym życiu, to zmiana. Jak nie ma zmiany, to stoisz w miejscu i kaplica. Także taka ostatnia moja plusowa rzecz. Rozwój. Małymi kroczkami, to nie jest jakieś, wiecie, nie wiadomo co, ale małymi kroczkami uczę się nowych rzeczy, poznaję nowych rzeczy, a to sprawia, że we mnie krąży jakaś całkowicie inna energia, to jest taka mieszanka, wiecie, troszkę strachu, ale bardziej z przewagą ekscytacji. Także plus, zmiany są korzystne dla nas samych, żeby się rozwijać pod każdym względem. Polecam bardzo. Iwona. Ja tu miałam karteczkę przygotowaną i tak patrzę, że nie powiedziałam o jednej rzeczy. Nie powiedziałam o jednej rzeczy jeszcze, która jest dla mnie, słuchajcie, bardzo ważna, fantastyczna. Mianowicie to, że doświadczam tutaj, słuchajcie, multikulti. Tu są ludzie z każdego zakątka świata. W Polsce nie jest to tak, wiecie, zauważalne na ulicy. No rozumiem w tych wielkich miastach, gdzie jest mnóstwo turystów, ale wszędzie indziej no nie. No zobaczcie, sam ten kurs, ten mój Carlos, Wenezuela, moja Natalii, Natalii jest Argentyna, nie, Ekwador, przepraszam, z Ekwadoru, Aurora, piękne ma imię, nie? Jak usłyszałam jej imię Aurora, to mówię, Aurora, zauroczyło mnie to imię. Aurora, słuchajcie, Albania. Druga jej taka koleżanka Dori, Albania. Dziewczyna z Turcji, dziewczyna z Chin, chłopak z Kanady. Ekipa z Afganistanu. No po prostu multikulti. Słuchajcie, to jest bardzo duża dla mnie wartość, ponieważ to są, słuchajcie, takie moje, dzięki tym znajomościom, dzięki tym, że ja przebywam właśnie teraz w tym środowisku właśnie na kursie, to ci ludzie to są dla mnie też takie
takie mogę powiedzieć, porównać okno na świat. Carlos mi opowiada o swoim kraju. Natalii mi o swoim kraju opowiada. Na przykład fantastyczne jest to i jak to daje, słuchajcie, dużo do myślenia. Carlos Wenezuela, Natalii Ekwador. Carlos mi mówił, że Wenezuela i Ekwador nie za bardzo, wiecie, jakby sympatyzują. Ale tu, czy na przykład, mam też chłopaka, jest Kurdem, tu Turczynka, tu Kurd. To takie było dla mnie, byłam bardzo ciekawa, jak się zachowa. Przyszła dziewczyna, Ukrainka, zapisać się na kurs. A na jednym kursie jest pani, która no tu mieszka już 20 ileś tam lat, ale pochodzi z Rosji. Byłam ciekawa, wiecie, co się zadzieje. Obserwowałam to z wielkim zainteresowaniem. Oczywiście nic się nie zadziało. Pani po prostu, nasza nauczycielka, wszystko dokładnie dziewczynie wytłumaczyła, napisała na karteczce, wykazała się no wielką taką, wiecie, przygarnęła ją. Chodź, przyjdź, mamy zajęcia tu. Jedne mamy środę, piątek, drugie wtorek, czwartek. Słuchajcie, i to też mi daje do myślenia, że po prostu, że wszyscy jesteśmy jednakowi, wszyscy chcemy żyć w pokoju i w takiej sytuacji, że na tym kursie jest tyle, no można pomyśleć, że mogłyby się rodzić jakieś konflikty. Absolutnie nic takiego nie ma. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. I tym plusem jest to właśnie, że ci ludzie są takim moim oknem na świat. To jest tak, jakbym podróżowała dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? No i ten Carlos mi opowiada o swoim kraju. Natalii o swoim. Na przykład Natalii opowiada, że w jej kraju jest bardzo niebezpiecznie. No różne. Na przykład Aurora opowiadała, że w Albanii ciężko było z pracą, wyjeżdżała do Grecji do pracy, ale tam też zarabiała śmieszne pieniądze, dlatego tu z całą rodziną przyjechała do Niemiec. No różne historie, różne kraje. Albo na przykład ci ludzie z Afganistanu. Jak im musi być trudno. Słuchajcie, żebyście mi tam nie komentowali. Tu nie chodzi, wiecie, tu chodzi, na tym kursie są ludzie, którzy chcą się nauczyć języka, tak? I tego się trzymajmy. Czyli to są jakieś takie pozytywne osoby, takie, które chcą coś zrobić, chcą się rozwijać i tak dalej. Więc żeby mi tam nie, wiecie, jakieś hejterskie komentarze poleciały na temat ludzi z Afganistanu. I zaczęłam się tak im przyglądać. No zresztą siedzimy koło siebie. I w pewnym momencie, słuchajcie, dotarło do mnie, że jak oni muszą mieć ciężko. Ja sobie w pewnym momencie, jak ja zauważyłam, że oni tak dziwnie jakoś piszą, że w ogóle dziwnie trzymają, tak w dziwny sposób piszą. I ja sobie uzmysłowiłam, że przecież oni piszą nie dość, że krzaczkami, to jeszcze od prawej do lewej. A tu alfabet, którego nie znają i po prostu jeszcze od lewej do prawej. Więc uważam, że im jest najtrudniej, bo no niech to ci, jako dorosłemu człowiekowi, niech to ci się w głowie poukłada właśnie ta zmiana tych liter i tego wszystkiego. Chodzi mi o to, wszyscy jedziemy właśnie na tym samym wózku. Wszyscy się wspieramy, wszyscy jesteśmy dla siebie mili, wszyscy opowiadamy o swoich krajach, tak jak potrafimy i łączy nas właśnie taka wspólnota. Strasznie mi się to podoba. Ja wiem, że nie każdy tak ma, ale ja całe życie miałam, słuchajcie, że mnie ciągnęło w ten świat. Ja chciałam poznawać
różne narodowości, różne kultury, różne religie. Mnie to zawsze ciekawiło, ja zawsze byłam otwarta właśnie na tego drugiego człowieka, a zwłaszcza jak przyjechał z innego zakątka świata. Więc dla mnie jako ogromny plus to jest właśnie to multikulti, że mogę w jednym miejscu poznać różne kultury, różne języki. Języki. Wiecie, to takie jest niepozorne, ale Carlos z Natalii po hiszpańsku, oni się komunikują sobie między sobą po hiszpańsku. Coś mi tam zawsze w głowie zostanie. Tak, multikulti. Dla mnie to jest olbrzymi plus. Mogę poznawać nowe języki, nową kulturę, nowe obyczaje, tradycje. Wiecie, to takie mam jakby za darmo podróż po świecie. No to się nagadałam. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Jeśli dotrwałeś do końca, naprawdę bardzo Ci dziękuję. Pamiętaj o tym, żeby zostawić komentarz. Jestem ciekawa właśnie Waszych komentarzy. Oczywiście serce mi się raduje, jak to są pozytywne rzeczy, jak możemy właśnie wyrażać swoje opinie. Więc pisz. Jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Było mi bardzo miło. I co? Guten Abend. Pozdrawiam i widzimy się w niedzielę. Pa, pa!